Czy Lubuskie jest warte zachodu? To niewątpliwie region, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. W tym filmie pokażemy Wam, że ten zakątek Polski potrafi zaskoczyć. Zajrzymy do klasztornej biblioteki, która już w XV wieku była intelektualnym centrum Śląska. Zejdziemy głęboko pod ziemię do jednego z najbardziej tajemniczych kompleksów fortyfikacji w Europie, odwiedzimy kolorowe jeziorka, pozostałość po kopalni, która dziś wygląda jak krajobraz z innej planety. Wskoczymy na żaglówkę i ruszymy w rejs, a potem zajrzymy na winne wzgórza i pokażemy, jak smakować lubuskie dosłownie. Usłyszycie historię wielkiej ucieczki, która była scenariuszem filmu akcji i sprawdzimy, gdzie dziś można spotkać rycerzy zakonu joannitów. Zejdźcie z utartego szlaku, bo lubuskie zaskakuje na każdym kroku. Od ponad dekady przemierzamy Polskę w poszukiwaniu miejsc pełnych historii, tajemnic i niezapomnianych widoków. Nasze odcinki to nie tylko relacje z podróży, to inspiracje dla Waszych wypraw i odkryć. Dziś pokażemy Wam 15 ciekawych i nieoczywistych atrakcji województwa lubuskiego. Żadna wyprawa nie może obejść się bez tajemniczych miejsc, gdzie historia szepcze z ciemnych zakamarków. W sercu lubuskiego skrywa się założony przez Augustianów klasztor, który przetrwał pożary, najazdy i lata zapomnienia. Założyli go Henryk Brodaty i jego żona święta Jadwiga Śląska. Początki były skromne, jedynie kaplica i dormitorium. Dopiero z czasem klasztorne mury zaczęły rosnąć, kryjąc coraz więcej tajemnic. Znajdujemy się w zespole poaugustiańskim, który wznosili tu przez 3 wieki kanonicy regularnie reguły świętego Augustyna. Pojawili się na tym miejscu w roku 1284, natomiast w 1810 roku nastąpiła sekularyzacja wszystkich zakonów na terenie Prus i wtedy oni stąd odeszli. Cały kompleks poklasztorny składa się z kościoła pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, konwiktu, dawnego konwiktu, no i taką perełką w zabudowaniach klasztornych jest biblioteka poklasztorna, założona w tym miejscu na przełomie XIV i XV wieku. Obecny wystrój tej biblioteki to lata 30. XVIII wieku. Z tego okresu pochodzą te regały i wystrój malarski. Ważną rzeczą w bibliotece jest akustyka. Tutaj mamy tak zwane sklepienie szeptane, dzięki któremu osoby, które stoją po przeciwległych stronach tej biblioteki, mogą szeptem rozmawiać. Mamy też wyjątkowe globusy z początku XVII wieku. Jeden z nich przedstawia sklepienie niebieskie, drugi przedstawia ziemię. No i też bogaty jeszcze zbiór starych druków, XVII, XVIII, XIX wiek, w większości drukowane po łacinie albo w języku staroniemieckim. Mamy też kilka egzemplarzy jeszcze rękopisów, ale z XVIII wieku. Natomiast sama biblioteka na dzień dzisiejszy to perełka w skali europejskiej. To również w tej bibliotece nie ma ogrzewania. Natomiast zabezpieczeniem przed wilgocią jest posadzka, która składa się z płyt piaskowca i z elementów drewnianych. Mamy też bogato zdobione korytarze. Takim ważnym korytarzem jest hol opacki,
na którym znajdują się wizerunki opatów. Wszystkich opatów było 52 i tyle wizerunków na nim widnieje. Wykorzystujemy też zabudowania poklasztorne do celów muzealnych. Mamy tu wystawki w różnych miejscach tego, co po kanonikach zostało. I na szczególną uwagę zasługują dwa relikwiarze świętych III wieku. Z klasztornych murów i półmroku średniowiecznej biblioteki ruszamy dalej. Zatopimy się w tętniące życiem ulice miasta pełnego barw, smaków i niespodzianek, które tylko czekają, by je odkryć. Zielona Góra to miasto z długą i ciekawą historią. Rynek z kolorowymi kamienicami to tylko przystanek przed prawdziwą przygodą. Przy jednym z najdłuższych deptaków w Polsce znajdziecie pomnik Bachusa, który jest symbolem miasta i nawiązuje do jego tradycji związanej z winem. Ciekawym sposobem na poznanie Zielonej Góry jest spacer szlakiem bachusiowym. Trasy, gdzie w różnych zakamarkach można odkryć ponad 70 brązowych figurek. Każda z nich jest charakterystyczna, co sprawia, że poszukiwanie ich to świetna zabawa. Lubicie historię z dreszczykiem? Wieża Głodowa, będąca jednym z nielicznych zachowanych fragmentów średniowiecznych murów obronnych, jest do tego niemal stworzona, a już sama nazwa nasuwa mroczne skojarzenia. Nie przegapcie też zabytkowego ratusza i znajdującego się tu punktu informacji turystycznej. To właśnie tam dowiecie się, co jeszcze warto zobaczyć w Zielonej Górze i jak zaplanować kolejne kroki, by odkryć wszystkie najciekawsze zakątki miasta. Zielona Góra na pewno wszystkim z nas kojarzy się z winiarstwem i nieprzypadkowo, ponieważ kilkusetletnie tradycje uprawy winorośli są u nas widoczne na każdym kroku. Również w trakcie weekendów majowych, czerwcowych czy winobrania jesteśmy w stanie spotkać osoby pasjonujące się tematyką winiarską. Enoturystyka również zyskuje na popularności i jesteśmy w stanie tutaj w Zielonej Górze ugościć również miłośników tego szlachetnego trunku. Oczywiście tematyka winiarska jest u nas tematem numer 1, ale nie jest jedyną atrakcją, jaką możemy zaproponować odwiedzającym nas gościom. Tereny zielone, trasy rowerowe, atrakcje dla rodzin to są tylko niektóre elementy, które warto odwiedzić podczas wizyty w Zielonej Górze. Szlak bachusikowy również jednym z takich elementów z pewnością jest, zwłaszcza dla tych najmłodszych turystów. Dla pasjonatów tras rowerowych również mamy sporo możliwości, zarówno trasy asfaltowe, które z przyjemnością poprowadzą nas od północy na południe miasta. Miłośnicy MTB na pewno odnajdą się na Wzgórzach Piastowskich, gdzie mamy specjalnie przygotowane single tracki. Na Wzgórzach Piastowskich, poza miłośnikami jazdy na MTB, z pewnością spotkamy spacerujących miłośników przyrody, ponieważ Wzgórza Piastowskie są zielonymi płucami naszego miasta. Oczywiście Zielona Góra również ma sporo atrakcji dla dzieci. Wspomniane bachusiki, palmiarnia z egzotyczną roślinnością, Centrum Przyrodnicze czy Planetarium Wenus. Pozostając w tematyce winiarskiej, na pewno warto wspomnieć o naszych festiwalach, które odbywają się w mieście. Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic, Dni Otwartych Piwnic Winiarskich czy Winobranie. Na pewno przyciągną miłośników wina z całego świata. Takich piwnic w ramach festiwali otwieranych jest około 20 kilku i jest to wyjątkowa okazja, żeby odkryć podziemną Zieloną Górę, wczuć się w ten klimat winiarski miasta, podegustować lokalnych trunków. Mam nadzieję, że Państwo również wybiorą się do nas w najbliższym czasie i odwiedzą nasze miasto. Także zapraszam i do zobaczenia w Zielonej Górze.
A skoro już wspomnieliśmy o winie, to warto zajrzeć głębiej, dosłownie i w przenośni, bo pod ulicami tego tętniącego życiem miasta kryją się prawdziwe skarby, które ożywają podczas wyjątkowego wydarzenia. Lubuski Festiwal Otwartych Piwnic i Winnic to wyjątkowa okazja, by zajrzeć do miejsc na co dzień niedostępnych, zabytkowych zielonogórskich piwnic winiarskich, które kryją setki lat historii i tradycji. O winnicach opowiemy Wam nieco później, teraz skupimy się na piwnicach. Podczas festiwalu można je nie tylko zwiedzać, ale także po wykupieniu specjalnego karnetu spróbować lokalnych win i porozmawiać z winiarzami. To świetna okazja, by dowiedzieć się więcej o produkcji wina i poznać jego smak z zupełnie nowej perspektywy. My odwiedziliśmy piwnicę na Wodnej, gdzie usłyszeliśmy ciekawą historię powstania win musujących. Posłuchajcie sami. Właśnie, jesteśmy w piwnicy winiarskiej przy ulicy Wodnej 32 w Zielonej Górze. Żeby zrobić takie wino, proszę Państwa, to najpierw trzeba zrobić wino spokojne, wino wytrawne. Później, jak wino jest gotowe, praktycznie gotowe do butelkowania, to dodać do beczki pewne proporcje drożdży i cukru i zabutelkować właśnie kapslem. To wino do wtórnej fermentacji tak wygląda, prawda? Czyli jest zamknięte kapslem, ono musi leżakować 1,5 roku. W tej butelce oczywiście drożdże zjadają cukier, powstaje dwutlenek węgla, no i powstaje, tak się rodzi właśnie to wino musujące, które, tak jak wspomniałem, w Grinbergu jest tworzone od początku XIX wieku. Po zakapslowaniu, tak jak wspomniałem, po tym 1,5 roku leżakowania wstawiamy wina na takie pulpity i każdą butelką kręcimy przez miesiąc 3 razy dziennie, prawda? Żeby osad, te martwe drożdże, zszedł po prostu na kapsel. Po tym czasie możemy przystąpić do degorżowania, czyli do usuwania osadu. Mamy tu maszynę, która zmraża nam końcówkę szyjki. Powstaje tu korek lodowy. I tutaj właśnie dzięki temu możemy usunąć osad. Odwracamy butelkę i zobaczycie, co zrobi ciśnienie. Ciśnienie tu jest 8 atmosfer, więc jest potężne. O, widzicie. Trzeba przytrzymać, ale pokażę, co robimy dalej, prawda? Na razie nie. Jak usuniemy osad, korkujemy. Tu jest korkownica. Pierwsza ta maszyna nam korkuje wino, druga zakłada koszyczek. No, proszę bardzo, kto chętny. Tylko tutaj osadu troszkę będzie, ponieważ ja tego nie przygotowałem odpowiednio. Ale spróbujcie takiego surowego wina. Jest to wino pomarańczowe, orange, czyli białe grona macerowane ze skórkami, ale nie pomarańczowymi, tylko skórkami właśnie winogron. Kolor jest pomarańczowy, dlatego to nazywamy orange. Dziękuję. I generalnie na tym, widzicie, polega robienie win musujących. Zielonogórskie piwnice zachwycają historią i smakiem, ale lubuskie skrywa znacznie więcej podziemnych tajemnic, bo oto kilkadziesiąt kilometrów dalej czeka nas wyprawa w głąb niezwykłego podziemnego miasta.
Wśród atrakcji Lubuskiego nie może zabraknąć tajemniczych podziemi. Dziesiątki kilometrów tuneli, potężne żelbetowe konstrukcje i klimat rodem z filmu szpiegowskiego. To pętla boryszyńska. Najbardziej fascynujący fragment międzyrzeckiego rejonu umocnionego, jednej z największych sieci podziemnych fortyfikacji w Europie. Zaskakujące? A to dopiero początek. Ten podziemny gigant przypominający samowystarczalne miasto powstał w ekspresowym tempie w zaledwie kilka lat rękami niemieckich inżynierów. Ale nie tylko historia militarna sprawia, że pętla zapiera dech w piersiach. Gdy zapada zima, w podziemiach zaczyna się niezwykły spektakl. Tysiące nietoperzy z 13 różnych gatunków zasypiają w chłodnych korytarzach. To największe tego typu zimowisko w Europie, objęte ochroną jako rezerwat przyrody. Chcecie wiedzieć, co jeszcze kryją te mroczne korytarze i jak wygląda zwiedzanie tej tajemniczej fortyfikacji? Zostańcie z nami. Zaraz odkryjemy, co naprawdę dzieje się w ciemnościach pętli boryszyńskiej. Dzień dobry, witam, bardzo serdecznie witam na pętli boryszyńskiej, zupełnie wyjątkowym miejscu, części międzyrzeckiego rejonu umocnionego. Starej poniemieckiej fortyfikacji sprzed II wojny światowej, fortyfikacji tak naprawdę naszych sąsiadów. Choć dzisiaj granica jest zupełnie gdzie indziej między nami a Niemcami, fortyfikacja została i jest ogromną atrakcją regionu. Jest niezwykle ciekawa historycznie, jest to niezwykle ciekawy zabytek architektury militarnej. Tutaj na pętli boryszyńskiej, na niewielkiej przestrzeni jest bardzo dużo ciekawych, kompletnie unikatowych obiektów fortyfikacji. Przestrzenie pod ziemią są duże, a to, co wystaje na zewnątrz, niezwykle mocne, ponieważ jesteśmy na baterii pancernej. To tutaj miały być największe działa tej fortyfikacji, ale nigdy ich nie było. Dzisiaj jest to bardzo ważny element rezerwatu ochrony przyrody nietoperek. To tutaj rodzą się małe nietoperze. Tu jest kolonia rozrodcza jednego z gatunków nietoperzy. Także nasza opowieść trochę meandruje między historią i przyrodą i to połączenie, ten miks jest bardzo ciekawy i bardzo zaskakujący. My pokazujemy nasze obiekty na kilku trasach turystycznych. Trasy piesze to trasa krótka, która obejmuje samą pętlę boryszyńską i trasa długa, która pokazuje pętlę boryszyńską, jej obiekty grupy Jan i Friesen. Wyjątkowa, zupełnie nowa, podziemna trasa rowerowa, jedyna taka trasa w Polsce, gdzie turyści jeżdżą z przewodnikiem po naszych podziemiach. On pokazuje ciekawe miejsca, opowiada historię tego miejsca, także bardzo serdecznie zapraszamy tutaj do nas. Dajcie się zaprowadzić w te ogromne, czarne przestrzenie. Podziemia pętli boryszyńskiej to tylko jedna z wielu niespodzianek, jakie skrywa Lubuskie. A jeśli myślicie, że już nic was nie zaskoczy, poczekajcie. Teraz przeniesiemy się w miejsce zupełnie inne, ale równie niezwykłe.
Na pograniczu Polski i Niemiec w Dolinie Nysy Łużyckiej znajduje się miejsce, które nie przypomina żadnego innego w Europie. Park Murzakowski, rozległy, precyzyjnie zaplanowany, a zarazem zaskakująco naturalny. To przestrzeń, w której historia, ambicje i charakter jednej osoby ukształtowały coś wyjątkowego. Ponad 700 hektarów krajobrazu. Od 2004 roku park znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki ogrodowej. Ale jego historia jest znacznie bardziej intrygująca niż jakikolwiek wpis w rejestrze zabytków. Za wszystkim stoi człowiek, którego życiorys mógłby posłużyć za scenariusz filmu. Hermann von Pückler-Muskau, arystokrata, który od dziecka wymykał się schematom, zanim zasłynął jako twórca jednego z najpiękniejszych parków w Europie, trafił do ośrodka wychowawczego dla trudnych dzieci arystokratycznych. Prawdopodobnie właśnie tam narodziła się jego fascynacja ogrodami. Później były studia, służba wojskowa, brawurowa jazda konna, pojedynki i skandale towarzyskie. Po śmierci ojca odziedziczył fortunę i w końcu mógł pozwolić sobie na wszystko. Latał balonem, jeździł po Berlinie bryczką zaprzężoną w jelenie, szokował towarzystwo, ale też szukał czegoś więcej. Osiadł w Murzakowie, kiedy poznał miłość swojego życia, starszą od siebie o 9 lat rozwódkę, hrabinę von Puppenheim. To wówczas rozpoczął swoje największe dzieło, Park Murzakowski. Inspirowany ogrodami angielskimi, przez ponad 30 lat przekształcał okolice rodzinnej posiadłości w park przypominający malarskie pejzaże. Tworzył nie tylko dla oka, ale i dla emocji. Budował alejki, które prowadzą do niespodziewanych punktów widokowych, mosty, które symbolicznie łączą światy i granice. Dziś park można zwiedzać po obu stronach granicy. Most angielski i most podwójny umożliwiają swobodne przejście między Polską a Niemcami. Po stronie niemieckiej znajduje się pięknie odrestaurowany nowy zamek z tarasem widokowym i ekspozycją poświęconą Pücklerowi. Stamtąd ścieżki prowadzą w stronę polskiej części, równie malowniczej i zachęcającej do spacerów czy wycieczek rowerowych. Na odwiedzających czekają szerokie aleje, romantyczne zakątki, polana książęca i miejsca, w których łatwo stracić poczucie czasu. Park Murzakowski nie jest tylko zabytkiem, to żywa przestrzeń, która wciąga, zaskakuje i zostaje w pamięci na długo. Ale to nie koniec tej historii, bo tuż za granicami parku kryje się coś, co kompletnie Was zaskoczy. Przez lata było ukryte, niepozorne, a dziś przyciąga jak magnes. Wyobraźcie sobie krainę, w której woda mieni się czerwienią, turkusem i błękitem, a krajobraz wygląda jak z innej planety. To właśnie geopark Łuk Murzakowa, położony na pograniczu Polski i Niemiec. Serce tego miejsca tworzy gigantyczny łuk moreny czołowej, unikalnej struktury geologicznej widocznej z kosmosu. Przez wieki ludzie wydobywali tu węgiel brunatny, zostawiając po sobie głębokie wyrobiska. Po zakończeniu wydobycia w 1973 roku natura zaczęła powoli odzyskiwać te tereny. Tak powstały kolorowe jeziorka, dziś największa atrakcja geoparku. Wypełniły one dawne kopalniane niecki nasycone minerałami, które nadają im niesamowite barwy. Ich intensywność zmienia się zależnie od pory dnia, pogody i kąta patrzenia. Niemal jak żywy organizm. Ścieżka dawna kopalnia Babina prowadzi przez serce tego magicznego terenu. Krok po kroku odkrywacie tu historię zniszczenia, regeneracji i triumfu natury. Kulminacyjnym punktem jest jezioro Afryka,
największy zbiornik w parku. Z wieży widokowej zobaczycie krajobraz, który jeszcze pół wieku temu był industrialnym pustkowiem. Dziś to zielony ocean z kolorowymi wyspami. To symbol przemiany tego miejsca. Geopark Łuk Murzakowa nie tylko zachwyca, on zostaje w pamięci na długo. To opowieść o sile natury, która zawsze zwycięża. To nie koniec naszej podróży po niezwykłych miejscach regionu. Kilkadziesiąt kilometrów dalej czeka kolejne zaskoczenie. Tym razem to nie natura gra tu główną rolę, lecz kamienne mury, opowieści sprzed wieków i rycerze zakonni, którzy najlepiej znają historię pewnego zamku. Czy da się pominąć Łagów, jedną z największych atrakcji ziemi lubuskiej? Zdecydowanie nie. Ta miejscowość przyciąga jak magnes. Łagów leży między dwoma jeziorami, co sprawia, że to idealne miejsce na odpoczynek nad wodą. Dla miłośników przyrody trasy spacerowe i szlaki Nordic Walking. Ale Łagów to nie tylko natura. W samym centrum znajduje się imponujący zamek Joannitów, gotycka warownia z historią sięgającą średniowiecza. Można go zwiedzać, ale najlepiej o nim opowiedzą sami bracia zakonni. Cześć, witamy Was w Łagowie, perła ziemi lubuskiej. Witamy u nas w pensjonacie Red Chapel. Witam tutaj z bratem Adamem z Stowarzyszenia Aktywny Łagów. I zachęcamy Was, żeby do nas przyjeżdżać, żeby u nas nocować, żeby z nami zwiedzać i poznawać zakątki Łagowa, historię zamku Joannitów, historię tutaj powstania, tutaj tego pięknego, małego miasteczka. I myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe przeżycie i przede wszystkim bardzo piękna natura i piękny klimat. A jak będziecie chcieli się gdzieś przenocować z fajnym śniadankiem, no to oczywiście zapraszamy do nas jak najbardziej. A jak będziecie chcieli mieć jakieś dużo atrakcji, no to zapraszam tutaj do naszych braci Joannitów. Za chwilę będziemy mogli usłyszeć parę ciekawych historii tutaj od brata Andrzeja. No. Szczęść Boże! Zapłać! Za Jolantą. Oj, nie przejdę przez te progi, tu jest brat Hiena, a on grabi karawany kupieckie. Weź te naszowe srebniki, Żydec pan z tobą jak obiecasz, że zaniechasz tego procederu. Cienko. On został obłożony z komuniką, siostro. To jak? Mało coś tutaj. Mea culpa? Bracie? Moja kulpa. Mea culpa. Moja siekiera. Siadaj tutaj, bracie Andrzeju. Z toporem do niewiasty, aby naostrzony. Golić się można być. No i cóż, jadła nie ma. Ja mam troszeczkę jeszcze przypalonego boczku na piecu. Boczku. Czarny, jak podeszwa. Boczków to ja Hienie ostatnio przypiekłem, bo prawdy nie chciał mówić. No dobra. No i do rzeczy. No i o czym mamy tutaj gaworzyć? Do rzeczy. Mamy tutaj, witamy serdecznie jeszcze raz w Łagowie, perła ziemi. Witamy tutaj z bratem Andrzejem i Adamem. No i troszeczkę może o zamku, bo... To cóż dzieci chcecie usłyszeć? To jest najstarsze założenie tego zakonu w tej części Europy. Druga połowa XIV wieku. Mamy taką umowną datę. Źródła mówią nam o tym, że zakon staje się właścicielem grodu w Wigilię roku pańskiego 1350 i taką datę przyjmujemy jako początek tej budowli. Jak przekroczycie rzekę Odrę, kierując się z zachodu na wschód, to starszego pojanickiego zamku nie odnajdziecie. Ten w Łagowie jest najstarszy i już za ćwierć wieku będziemy obchodzić 700 lat jego istnienia, jak dożyjemy oczywiście. Tak. A Jak Bóg da. To dzieci nasze, tak. Dlaczego powstaje tutaj? No dlatego, że jesteśmy od wieków na pograniczu. No i mamy blisko szlak handlowy między Magdeburgiem a Poznaniem. No i my się zajmujemy między innymi ochroną tego szlaku. No, nic tam się nie zmieniło poza nawierzchnią. W wiekach średnich grasowali tam zbójowie. Napadali oni na karawany kupieckie. Jak taka karawana by do naszego grodu nie dojechała, to gród umiera. No, podobnie jest i dzisiaj. Więc możni tego świata
zdecydowali się, żeby zakonowi za to zapłacić. No i zakon wystawiał takie konne patrole. Opowiem wam, jak to wyglądało niegdyś. Więc zbójowie wychodzili na ten szlak, wyciągali taki piękny toporek i takiego naszego buka, z buków słyniemy, czy inną olchę, ścinali. Drzewo się przez drogę kładło, karawana się musiała zatrzymać, konie im wyprzęgano, towar rabowano, a kupców na koniec jeszcze najczęściej dotkliwie obijano, tak? Świństwo na tej drodze trwa od wieków. No i chwała im za to. No i cóż jeszcze, no co o tym zamku możemy jeszcze pięknego powiedzieć? No zamek jest niewielki, ale urokliwy, z taką dominującą nad otoczeniem wieżą obronną, z której możemy dojrzeć to, co tutaj wokół nas najpiękniejsze, czyli nasze jeziora, lasy i piękne niewiasty. No zapraszamy serdecznie. Najpiękniej jest tutaj jesienią, bo wtedy te buki wstydzą się za to, co ja wam dzisiaj opowiadałem. Po emocjach zamkowych opowieści pora na chwilę wytchnienia. Kierujemy się nad jezioro, idealne miejsce na relaks pod żaglami i podziwianie malowniczych widoków. Znacie legendę o córce księcia, którą brodawice zabrały w głąb jeziora, gdzie nigdy więcej nie zaznała smutku ani bólu? Wiele dni i nocy książę, piastunka i dworzanie szukali Witosławy. Jej imię, niesione echem po gładkiej tafli jeziora, odbijało się od pobliskiego lasu i wracało do nich jako sława. Z czasem samo jezioro, jak i jego okolice zaczęto nazywać Sławą. To tu możecie przeżyć świetną przygodę pod żaglami. Przekonajcie się, że żeglarstwo to nie tylko sport, ale również idealny sposób na spędzanie czasu nad wodą i to całą rodziną. Dzień dobry, witam Was na Jeziorze Sławskim na terenie Lubuskiego Klubu Żeglarskiego. Ja jestem właścicielem firmy Blue Sail. Dlaczego? Bo mamy niebieski żagiel na tym jeziorze i nas z daleko widać. To jest najdłuższe jezioro w naszym regionie. Bardzo przyjemny akwen do uprawiania żeglarstwa. Można nas znaleźć w internecie, mamy swoją stronę blue-sail.pl. Na tej łódce prowadzimy kursy żeglarskie, rejsy rodzinne i rejsy szkoleniowe. Zapraszamy rodziny, jak i żeglarzy, którzy chcą podwyższyć swoje kwalifikacje, albo osoby, które chcą nauczyć się spędzać przyjemnie i bezpiecznie czas na wodzie. A teraz zapraszamy na rejs. Skoro już wiecie, że na Jeziorze Sławskim można nie tylko żeglować, ale też solidnie odpocząć, pora na coś z zupełnie innej beczki. I to dosłownie. Skąd winnice w Lubuskim? Tradycja głosi, że osadnicy z Frankonii przywieźli do Zielonej Góry w 1150 roku krzewy winorośli. Choć krąży też legenda o tym, że to właśnie bóg wina Bacchus przyczynił się do rozwoju winiarstwa w tym regionie. Jeśli jesteście jednak ciekawi, jak naprawdę powstają winnice, to zajrzyjcie z nami do winnicy Aris i posłuchajcie opowieści. Od kilku dni podróżujemy po Lubuskim i byliśmy w Zielonej Górze
Oglądaliśmy piwnice winiarskie, ale nie mogliśmy sobie odmówić wizyty w winnicy, żeby zobaczyć, jak to jest, że to wino takie pyszne to powstaje. Gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy w winnicy Aris w Osiecznicy koło Krosna Odrzańskiego. Winnica wielkości 10 hektarów, także jak na polskie warunki dość duża. Za nami nasza właśnie górka winnicy. Uprawiamy tutaj około 11 odmian winorośli. Jeszcze te widoki nie są tak piękne jak latem, bo to dopiero się budzi po zimowym śnie, ale już słoneczko, ciepło się zaczyna robić, także zaczyna być przyjemnie. Nasza winnica jest dość młodą winnicą. Nasadzenia krzewów były w 2018 roku. Skąd pomysł? Po prostu siedziałem wieczorem z żoną, oglądaliśmy film przy jakimś dobrym winie i wymyśliłem, a może założymy winnicę, i zacząłem to realizować. Enoturystyka to ciekawa forma aktywności, której motywem przewodnim jest wino. Ale czy to tylko zwiedzanie winnic, spędzanie czasu w otoczeniu nieskażonej przyrody i możliwość poznania i zrozumienia procesu produkcji wina? Otóż nie. Odwiedźcie z nami winnicę Łukasz prowadzoną przez cudownych ludzi. Zuzanna i Roni przekonają Was, że winnica to także doskonałe miejsce do spędzania czasu dla całych rodzin. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Zuzanna Pietrasik-Snowball. I Ronald Snowball. Jesteśmy w winnicy Łukasz. Tak, znajdujemy się w winnicy Łukasz, którą założyli moi rodzice w 2009 roku, Leszek i Elżbieta. Na początku było to hobby, zaczynali od 2 hektarów, natomiast ja z mężem, właśnie Ronaldem, 7 lat temu, 6 lat temu, tak, 7 lat temu już, zdecydowaliśmy się dosadzić trochę więcej hektarów i pociągnąć to dalej. Natomiast jesteśmy miejscem nie tylko stricte, że tak powiem, winiarskim, bo możecie Państwo do nas przyjechać tutaj właśnie z całymi rodzinami, z dziećmi, całe pokolenia, dziadkowie, rodzice i zobaczyć nasz zwierzyniec między innymi, bo mamy fajne zwierzątka u nas. Tak. Co jest? Mamy alpaka, lama, koni, osły i słońce, dobre winko. Zapraszamy. Zapraszamy na degustację, właśnie nie tylko na degustację wina, ale też zapraszamy na spacery i na odkrywanie natury, która jest właśnie wśród nas. No. A gdy już zasmakowaliście lubuskich win, pora na zwrot akcji. Wkraczamy w mroczne średniowiecze, gdzie zamiast zapachu wina było czuć dym stosów. Czas odkryć tajemnice, które skrywają znacznie więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka Strzelce Krajeńskie mogą wydawać się spokojnym, historycznym miasteczkiem, dumnie otoczonym niemal kompletnymi, kilkusetletnimi murami obronnymi. Ale nie dajcie się zwieść pozorom. To miejsce kryje w sobie coś znacznie mroczniejszego, coś, co od wieków budzi niepokój i fascynację jednocześnie. To tu, w cieniu potężnych baszt, narodziła się legenda Szlaku Czarownic, opowieści, od której trudno się oderwać. Czas zanurzyć się w historię, która pachnie dymem stosów i podszyta jest ludzkim strachem. W XVI wieku Strzelce były bezpiecznym azylem za grubymi murami, ale wróg czaił się nie tylko poza nimi, ale i w samym sercu miasta. A może tylko tak się wydawało? Bo przecież zło czasem ma ludzką twarz. To właśnie tu, w Marchi Brandenburskiej, rozpoczęło się jedno z najbardziej wstrząsających polowań na czarownicę. Rok 1550. Kobieta o nazwisku Freibecker zostaje oskarżona o próbę otrucia burmistrza. Proces błyskawiczny. Wyrok: spalenie na stosie. Kolejne wydarzenia potoczyły się jak lawina.
Wkrótce oskarżeni zostali nawet burmistrz, jego żona i miejscowy pastor. Na torturach podejrzani przyznawali się niemal hurtowo. Strach opanował wszystkich. Modlitwy wznoszono nie tylko za dusze skazanych, ale i za ocalenie całego miasta. Plotki, oskarżenia, wyroki – wszystko to sprawiło, że Strzelce Krajeńskie stały się znane w całej Marchii. Histeria była tak wielka, że król zastanawiał się, czy nie zrównać miasta z ziemią. Ta mroczna karta historii pochłonęła w pół wieku kilkadziesiąt ofiar. Dziś świadectwem tamtych wydarzeń jest Szlak Czarownic, turystyczna trasa, której przewodnikami są intrygujące brązowe figurki rozsiane po całym mieście, będące świetnymi przewodnikami po największych atrakcjach Strzelec Krajeńskich. Warto tu przyjechać nie tylko ze względu na mroczne opowieści, ale o tym w następnym filmie. Po historii pełnej grozy i czarów przyszedł moment na zmianę nastroju. Teraz zabieramy Was tam, gdzie rządzi natura i królują ptaki. Co słychać u ptaków? Żeby się tego dowiedzieć, musicie koniecznie odwiedzić najmłodszy park narodowy w Polsce, czyli Park Ujścia Warty. Poznawanie przyrody umożliwiają tu ścieżki przyrodnicze i punkty obserwacyjne. A dlaczego zwiedzanie najlepiej zacząć od odwiedzin w ośrodku muzealno-edukacyjnym w Słońsku, dowiecie się za chwilę. Dzień dobry, nazywam się Olga Betańska, jestem starszym specjalistą do spraw edukacji w Parku Narodowym Ujście Warty i tutaj właśnie w Parku Narodowym Ujście Warty się znajdujemy, a konkretnie w Ornitowie. Głównym elementem Ornitowa jest ośrodek muzealno-edukacyjny, od którego warto zacząć zwiedzania, bo oprócz ogromnej ilości wiedzy o przyrodzie, o historii tego miejsca, dowiecie się też, jak zwiedzać to miejsce, od czego zacząć, w jakie miejsce się udać, jak się zachować, bo to jest bardzo ważne, żeby Park Narodowy zwiedzać świadomie, tak żebyśmy i my skorzystali z tego i przyroda, która nas otacza również. Ornitowo, w którym zaczęliśmy naszą podróż, jest miejscem dla każdego, dla dorosłych, dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, a jak ktoś nabierze apetytu tam na poznawanie przyrody już w terenie, to zapraszamy na nasze ścieżki przyrodnicze i w inne miejsca udostępnione. W tej chwili znajdujemy się na wieży widokowej przy Czarnowskiej Górce. Jest to punkt widokowy przy samej trasie krajowej, więc również dostępny właściwie dla każdego. Tutaj znajduje się też plac sprawnościowy i duże modele czajek, przy których można się sfotografować, ale przede wszystkim jest przepiękny widok na całą panoramę parku, na łąki, a gdy jest wyższy poziom wody, na rozlewiska. Jest to oczywiście też doskonałe miejsce do obserwacji ptaków. Ale nie tylko to miejsce jest dobre do obserwacji ptaków. Mamy również kilka ścieżek przyrodniczych, między innymi ścieżkę przyrodniczą Olszynki. Ona ma bardziej taki urozmaicony krajobraz, bo idzie się częściowo drewnianą okładką przez las, co jest wyjątkiem tutaj u nas w Parku Narodowym Ujście Warty, a później jest pływająca czatownia, z której można właśnie obserwować ptaki tam żyjące. Jest tam również wieża widokowa. W Parku Narodowym Ujście Warty właściwie każdy znajdzie coś dla siebie. A teraz zostawiamy świat przyrody i przenosimy się w zupełnie inne realia. Do miejsca, które zapisało się w historii dzięki jednej z najbardziej brawurowych ucieczek czasów wojny. W Żaganiu pośród sosnowych lasów znajduje się miejsce, którego historia wciąż robi wrażenie.
To tutaj w czasie II wojny światowej znajdowały się niemieckie obozy jenieckie, w tym najsłynniejszy Stalag Luft III. Przez obozowe bramy przeszły tysiące alianckich lotników. Mimo że nie byli więźniami obozów koncentracyjnych, ich codzienność była trudna, pełna ograniczeń, niepewności i walki o przetrwanie. Ale nie tylko. Właśnie tu doszło do jednej z najbardziej znanych ucieczek wojennych, tzw. Wielkiej Ucieczki z marca 1944 roku. Starannie zaplanowana operacja, w której udział wzięło ponad 200 jeńców, stała się symbolem odwagi, determinacji i sprzeciwu wobec niewoli. Znajdujące się tu muzeum dokumentuje tę historię, pokazując, jak wyglądało życie za drutami, jak budowano tunele, przechowywano plany i ukrywano nadzieję na wolność. Posłuchajcie, jak naprawdę wyglądało życie w obozie jenieckim i przekonajcie się, dlaczego to miejsce warto odwiedzić. Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu, instytucja samorządowa, która powstała w 1971 roku dla upamiętnienia obozów jenieckich, które funkcjonowały w niemieckim Sagan w czasie II wojny światowej, w czasie I wojny światowej i w czasie różnych konfliktów zbrojnych, ponieważ nasz Żagań, nasze miasto od zawsze było miastem wojskowym. W czasie II wojny światowej w Żaganiu funkcjonowały dwa duże stalagi. Jeden z nich, Stalag 8C, to miejsce, gdzie w tej chwili znajduje się nasze muzeum. To był obóz, który powstał już w 1939 roku i był przeznaczony dla jeńców wojennych wojsk lądowych. On był zarządzany przez Wehrmacht niemiecki i przebywali w nim na początku Polacy, a później głównie żołnierze armii francuskiej. W 1942 roku w Żaganiu powstaje drugi obóz jeniecki, tym razem jest to obóz dla lotników. Obóz nazywa się Stalag Luft III, jest zarządzany i administrowany przez Luftwaffe, czyli przez niemieckie siły powietrzne. No i to właśnie ten obóz został rozsławiony niejako przez słynną The Great Escape, czyli Wielką Ucieczkę, historię brawurowej ucieczki jeńców alianckich właśnie z tego stalagu, która została uwieczniona w hollywoodzkim hicie kinowym z 1963 roku pod tytułem The Great Escape. Historia Wielkiej Ucieczki to rzeczywiście niesamowita historia odwagi, brawury, determinacji lotników. Ucieczka była zaplanowana aż dla 200 jeńców. Z obozu miało wydostać się miało wydostać się 200 uciekinierów, co miało wygenerować chaos i zamieszanie na tyłach Rzeszy. Z 76 uciekinierów, którzy wydostali się z obozu, jedynie 3 udało się przedostać do Anglii, odzyskać wolność. W Żaganiu doszło też do ucieczki rok wcześniej, w 1943 roku i była to w pełni udana historia, w pełni udana ucieczka. I co ciekawe, ta ucieczka też została sfilmowana, warto o niej powiedzieć. Ucieczka 3 Brytyjczyków, którzy kopali tunel, a wejście do tego tunelu było maskowane skrzynią gimnastyczną. Ta ucieczka przeszła do historii jako The Wooden Horse, czyli drewniany koń. Jako ciekawostkę dodam, że z naszego żagańskiego stalagu zarejestrowano ponad 260 prób ucieczki i łącznie wykryto w obozie ponad 100 tuneli ucieczkowych. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Po historycznych emocjach pora na kulinarną przygodę. Z wojennych opowieści przenosimy się w świat swojskich wędlin i smaków regionalnej kuchni. Przed Wami turystyka kulinarna w praktyce. Czujecie ten zapach świeżo wypiekanego chleba? To oznacza, że zawitaliśmy do gospodarstwa agroturystycznego. W urokliwej wsi Lubochnia Wielka przy pięknym kasztanie mieści się wyjątkowe, gościnne miejsce. To Dereniówka. Tu nie tylko odpoczniecie, ale też poznacie tajniki lokalnych pyszności. Cudowne doznania kulinarne gwarantowane.
Jeśli chcecie dowiedzieć się, na czym polega turystyka kulinarna, to koniecznie posłuchajcie tej opowieści. Skąd się wziął pomysł na turystykę kulinarną? Kilka lat temu byłam zafascynowana podróżą kulinarną, szlakami kulinarnymi do Francji, do której zresztą wracam co jakiś czas i po prostu mi się spodobało. Doszłam do wniosku, że zbliżając się do wieku emerytalnego podejmę działania w kierunku turystyki kulinarnej, bo umiem ugotować, umiem upiec, jestem pasjonatem kulinarii i doszłam do wniosku, że idą trudne czasy. To się przyda po prostu. Co jest takiego ciekawego, nietypowego w Pani kuchni? Nasza kuchnia jest nietypowa, ponieważ w mojej kuchni zetknęły się 3 kultury, mianowicie kuchnia babci i dziadka z Kresów, z Wileńszczyzny, teściów z okolic Lwowa i mojego taty z Lubelskiego. A ja się urodziłam na ziemi lubuskiej, więc to jest taki tygiel kulturowy potraw, smaków, zapachów przeniesionych i przewiezionych z tamtych okolic tu na ziemię zachodnie po wojnie. W związku z tym, co my tutaj mamy na tym talerzu? Mamy schab tradycyjny słubicki, powinien się nazywać kresowy, bo to jest receptura przywieziona z Kresów, właśnie z okolic Wilna. Mój dziadek po świnobiciu zawsze robił. Oraz kiełbasa własnej produkcji, bo hodowaliśmy trzodę przez lata, więc umiejętność nabyłam. A tu mamy półgęsek, bo hoduję gęsi i różne potrawy z gęsiny. Przede wszystkim gęsina w formie pierogów, pieczeni, pasztetów. Wychodzi znakomicie. Karkówka pieczona, kotlet mielony ze śliwką, węgierką suszoną, zawijany. Sałatka to już nowoczesna kuchnia, teraz te trendy takie bardziej żywieniowe, zdrowotne, mianowicie seler naciowy, winogron, jabłko, troszeczkę sera i jogurt, sól i pieprz do smaku, która nie zawiera wielkich ilości cholesterolu, a smakuje, jest takim przerwnikiem i dodatkiem do mięsa. Mamy cudowne wędliny, ale mamy też chleb, ale to jest taki niezwykły chleb. No jest niezwykły, dlatego że jest chleb na naturalnym zakwasie. Zakwas ma ponad 30 lat, jest przekazywany, że tak powiem, regularnie do wypieku i pracuje, odtwarza się go, żeby upiec i przygotować i upiec dobry chleb. I jak widzicie, chleb tutaj dzisiaj upieczony jest świeżutki, tak, mięciutki taki. No i smak ma niepowtarzalny, bo tu nie ma żadnych substytutów i ulepszaczy jakichś tam dodanych. Dobrze, a czy można do Pani przyjechać i spróbować tych pyszności? Oczywiście, jak się spodziewam gości, wcześniej umawiamy się przez telefon albo maila, to przygotowywuję, robię wyroby, wędzę, szykuję, żeby nakarmić, ugościć, tak jak w kuchni staropolskiej było, bo dla mnie kuchnia staropolska, nasza Polska, uważam, że jest znakomita, co chyba nie trzeba potwierdzać, bo jak pierogi w kosmos lecą, to co my tu będziemy mówić, nie? A już za chwilę odsłonimy przed Wami miejsce pełne mrocznych tajemnic, dramatów i niezwykłych zwrotów akcji. W Międzyrzeczu każdy kamień zdaje się pamiętać czasy, gdy rodziło się państwo polskie. To właśnie w tym granicznym grodzie, tak ważnym na mapie średniowiecznej Europy, Bolesław Chrobry założył jeden z pierwszych klasztorów. Ale zamiast modlitw dobiegały z niego krzyki. W XI wieku zamordowano tu mnichów, którzy stali się pierwszymi polskimi męczennikami. To był dopiero początek dramatycznych wydarzeń. Pod koniec tego samego stulecia, po jednej z krwawych bitew, wydarzyło się tu coś niezwykłego. Przeprowadzono pierwszą w Polsce trepanację czaszki, opisaną w kronikach przez Galla Anonima. Nieustanne zagrożenie ze strony wrogów zmusiło Kazimierza Wielkiego do podjęcia decyzji o budowie murowanej warowni. Jej mury wciąż opowiadają o oblężeniach, rozpaczy i odwadze. Tuż obok niej mieści się Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej, w którym znajdziecie coś absolutnie unikalnego. Największą w Polsce kolekcję portretów trumiennych.
twarze zmarłych spoglądają z ciemności wieków, a ich wzrok trudno zapomnieć. Ale to dopiero początek niesamowitej przygody. Muzeum skrywa więcej niż myślicie. A co? Nie uprzedzajmy. Zaraz wszystko będzie jasne. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Międzyrzeczu. Jest to bardzo stare miasto, mające ponad 1000-letnią historię. W 996 roku święty Wojciech założył tu pierwszy na ziemiach polskich klasztor, a zamordowani w nim zakonnicy zostali wyniesieni na ołtarze jako pierwsi męczennicy Polski. W połowie XIII wieku Międzyrzecz był już lokowany na prawie niemieckim, a po ostatecznym ukształtowaniu się granicy polsko-niemieckiej w pierwszej połowie XIV wieku był najbardziej na zachód wysuniętym polskim miastem. Tutaj też Kazimierz Wielki kazał wybudować ceglany zamek na miejscu dawnego grodu. Od początku XVIII wieku starostowie, którzy wcześniej rezydowali na zamku, przenieśli się do nowo wybudowanego budynku, w którym się w tej chwili znajdujemy. Mieści się dzisiaj w nim Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej imienia Alfa Kowalskiego. Mamy tu kilka interesujących działów muzealnych. Muzeum głównie znane jest z największej w Polsce kolekcji portretów trumniennych, blach herbowych i epitafijnych. Zbiór liczy około 250 sztuk, a jego cechą najbardziej charakterystyczną jest to, że w większości pokazuje szlachtę niemiecką, która się osiedliła na tym polskim terytorium w XVI, XVII, XVIII wieku i przyjęła polskie zwyczaje. Między innymi właśnie te związane z pochówkiem, a jak wiadomo portret trumnienny jest jednym z najbardziej istotnych i oryginalnych elementów. Zwiedzić zamek Kazimierza Wielkiego, który jest zachowaną ruiną, ale pokazuje dość dobrze, jak ta pierwotna konstrukcja z połowy XIV wieku, z czasów Kazimierza Wielkiego wygląda. Serdecznie zapraszam. Lubuskie zaskakuje na każdym kroku. To nie tylko malownicze parki i ogrody, to prawdziwa kopalnia nieoczywistych atrakcji, o których wcześniej nie mieliście pojęcia. Podczas naszej przygody, w ramach 8 turystycznych mistrzostw vlogerów, odkryliśmy coś więcej niż miejsca. Poznaliśmy ludzi, którzy nadają temu regionowi wyjątkowy charakter. To dzięki nim wiemy, że pokazaliśmy Wam ułamek tego, co powinniśmy. A Lubuskie to nie przystanek, to cel sam w sobie. Idealne na weekend, urlop czy wakacje. I uwierzcie, to dopiero początek. A jeśli brakuje Wam w tym filmie atrakcji militarnych, to koniecznie obejrzyjcie kolejny. Sprawdźcie sami. Lubuskie naprawdę warte jest zachodu.